Dojechaliśmy do wjazdu Coffin Bay National Park. Musieliśmy jak zawsze opłacić wjazd, to było $12 za cały samochód. No jesteśmy gotowi i jedziemy, a ja idę ich szukać, bo gdzieś tam przejechali. Dobra, do zobaczenia. And even if my pocket's empty, I don't really want to go to work. No. It is so sweet. Zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć taki punkt widokowy. Więc pierwszy nasz stop w Coffin Bay National Park. No, ktoś zostawił muszelkę po ostrygach. O, tak to wygląda. Tu mamy taką mapkę. Zobaczymy jeszcze z tej strony. No jak widać, tu jest chyba jedno z fajniejszych miejsc. Pierwszych na trasie, bo ludzie się schodzą. Zobaczcie, po drugiej stronie widać takie pustynie. Tam już na pewno jest trasa dla four-wheel drive. A najlepsze jest to tutaj, że jest bardzo spokojnie. Jest super. Można sobie naprawdę odpocząć. Zobaczcie. Pięknie. O, tutaj na tej mapie mamy Yangtze Bay. Tu jest to miejsce, do którego teraz podążamy. Właśnie tam. Bardzo fajne podobno, z spokojną wodą. Można tam jeździć kajakami, kanu, więc jedziemy to sprawdzić. Got up this morning, look around and see the sun high. I grab my bag and take my phone. I shut the door. Wjeżdżamy właśnie na pierwsze miejsce, Yangtze Bay. Tutaj jest takie pole namiotowe. Można sobie wykupić wcześniej i sobie fajnie tutaj spędzić czas. Na razie wygląda to nawet zacnie. Taka zatoczka. Zobaczcie, ludzie przyjeżdżają z takimi przyczepami. Jest tam miejsce też, żeby coś zjeść. No, to jest takie sanctuary zone, czyli takie sanktuarium. Miejsce na ognisko. Super. Bardzo fajnie. Kibelki są. Dobra. Włączamy samochód. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Szybki rekonesans. I zaraz wam zdamy relację, czy warto tu przyjeżdżać, czy nie. I co można tutaj jeszcze zobaczyć. Po drodze widzieliśmy kilka emu, ale już nie zdążyliśmy się zatrzymać. Jesteśmy tutaj, więc to jest taka naprawdę zatoczka. Fajna, spokojna woda. Tu jest taka wyspa. Idziemy dalej. Hi, hello. Za łowienie Nie wolno, penalties up to $100,000. A nie wolno. bo tu jest właśnie Sanctuary Zone. Nie wolno. Bardzo ładnie na kajaczki, ale nie wolno łowić ryb, więc to nie dla nas miejsce. Czyli już wiemy, jeżeli ktoś chciałby tutaj przyjechać sobie na chwilę, zrobić ognisko, taki relaks, to jest bardzo fajnie, ale na dłużej, żeby połowić rybki, to no to nie jest takie miejsce. Ale
żeby sobie popatrzeć i odpocząć, to jest naprawdę zacnie. Co można tutaj napotkać? Czyli na przykład takie ślimaki, można napotkać takie kraby piaskowe albo spider crabów. Spider crabów jest bardzo dużo u nas tam w Zatoce, gdzie my mieszkamy w Coffin Bay. Można spotkać takie raje, whitingi młode, węgorze. Można też zobaczyć, nigdy nie widzieliśmy na żywo. Squidy, ale dziwny ten squid, naprawdę jakiś taki dumpling squid, czyli taki pierogowy. Bardzo śmieszna nazwa. No, krewetki, inne raje, płaszczki. Także bardzo fajnie. I jest tutaj takie jeszcze zadaszone miejsce na wypadek deszczu. Takie ławeczki. Taki mają teraz sposób na robienie takich ławeczek, może i fajne. Drewno się psuje, a to raczej nie. Deszcz jak pada, szybko obcieka, wysycha. Jest to jakiś fajny taki sposób. Ok, siadamy do samochodu i jedziemy dalej. Stanęliśmy na chwileczkę, bo musimy już zredukować ciśnienie w kołach, ponieważ zaczyna się tylko na drogę dla 4-wheel drive, tak jak wczoraj, więc musimy to zrobić. Tamci wracają, oni już się pompują, a my dopiero przyjeżdżamy. Ale muszę powiedzieć, że pogoda nam się super trafiła. Zobaczcie, jak fajnie jest. Niebo jest takie bardzo niebieskie. Idzie spuszczenie. Spuszczamy do jednego bara, 1,5. O, mocno spuszczasz dzisiaj. I jedziemy tam, przez Tworza. Ruszyliśmy. Tam zmniejszyliśmy ciśnienie w kołach. I teraz jedziemy. Skoczyłam na dach jak zwykle, bo stąd jest po prostu lepszy widok. Tak, okej, odjazd! Zobaczcie, fajniej widać wszystko. Mogę wam lepiej wszystko pokazać. Zobaczcie, jak pięknie. Cisza, spokój. Porozmawiać z driverem, który nam powie, jakie jest uczucie, jak się kieruje po takim podłożu. Jak statkiem kosmicznym, jak łódką na wodzie. Można skręcać, a on tak jedzie swoją drogą. O, poczekaj, tędy, przez taki lake. O, jedziemy przez takie jezioro.
O, to jest taka droga, no. O kurde. Trzymać się dziewczyny, trzymać się. A tutaj jest takie, no ten Coffin Bay to jest taki bardziej, nie? Takie twarde. Ale dużo piasków. Twarde? I faktycznie jest, no, tylko takim specjalnym samochodem. No nie. Może być głęboko. O, tu widzę, że ktoś się zatrzymywał. Idziemy dziewczyny zobaczyć tą wodę. Teraz musimy znaleźć jakieś wejście tutaj. Chyba tam. Chodź, idź za dziadkiem, Hania. Tak, tupcie, tupać, tupać, tupać. O, zobaczcie, a tu jest taki kopiec mrówek. A zobaczcie tu. Piękna laguna, bez fal. Jest po prostu cudownie. A zobaczcie, co ja tutaj znalazłam. Jest piasek, a na piasku rośnie grzybek. Grzybek w piasku. No, ale pięknie. Fajnie. Zobaczcie. Ani. Rybki małe. Małe rybki? Malutkie. Malutkie. Ale super jest. No, Tutaj latem pokąpać się, co? pięknie. Ale cicho. Słyszycie to? Nic nie ma. Story of your life through winter storms and summer skies. There was a time when you were young and free. So let's go back to the beaches where I'd always make you laugh, to the forest where we found a hidden path, to the summertime of 2005 when we were still alive, when we were still alive. When we were still alive. When we were still alive. So let's go back to the beaches where I'd always make you laugh, to the forest where we found a hidden path, to the summertime of 2005 when we were still. Zobaczcie. O, jakie wielkie emiu. 1, 2, 3. Kangury. Ale uciekły. Stop. A może Patrzcie, za krzakami. patrzcie. Tutaj są takie kangury. Może mi się uda do nich podejść, ale nie wiem. Zobaczymy.
uciekły, schowały się. Dobra, wracam do samochodu. Uwaga, będziemy jechały. Mama wskoczy? Czy mama wskoczy? Jest. Mama wskoczyła. To tutaj skręcamy? Okej. I przyjechaliśmy. Ale pięknie. Ale pięknie. Jest to tak zwana Zatoka Węgorza. Zatoka Węgorza, co oznacza, że można tutaj je gdzieś złapać. Zobaczcie, jaka jest piękna woda. No, ale widzę kokusy. Cudownie. No. Butelkę widzę, ktoś tu pił. Ale woda jest spokojna, aż nie mogę się nadziwić. Przygotowania do wędkowania. Strojenie zestawów. To jest wielka wędka. Z tego zwierza. No, z wczorajszych łowów salmonów. Łososie. Łososie się udało złowić 2 duże. Tak. Dobra, idę. Pokaż. Gdzie one są? Pokaż. One są tutaj. Co? Ruszałem się. No. Ruszałem się. No, bardzo dużo malutkich rybeczek. Bądź jakiś larw może. Może to nie są rybki, kochania, tylko to są larwy. No to są larwy. Larwy to są takie małe stworki, z których tworzą się później większe owady. Ale one mieszkają w... Niektóre mieszkają w wodzie, wiesz? Może to są akurat one. Nie znam się dokładnie, ale coś mi tak świta, że to może być coś takiego. Ale jest cudownie. Zobaczcie. Nikogo tutaj nie ma. Tutaj będziemy mieli właśnie przerwę na kawę. Później będziemy jechać. Wyjedziemy tam. I będziemy jechać aż tam na drugą stronę, na następny cypel. Później wam pokażę to na mapie. I tam będzie taka bardzo, bardzo długa plaża. 7-milowa. Rise above this.
Okej, to muszę Wam pokazać tutaj na telefonie, bo nie mam innej mapy. Byliśmy tutaj. To się nazywało Black Springs, dokładnie tu, a teraz jedziemy tutaj do wybrzeża i będzie się tam zaczynała 7 Mile Beach, czyli będziemy jechać sobie po plaży. Trochę niewyraźnie widać, mam nadzieję, że coś widzicie. A potem będziemy jechać jeszcze na górę. Dobra, to jedziemy. Zaczynają się już wydmy. Zobaczcie, taką siatkę położyli. Pokażę pod koła. O, nie widać. Teraz o, druga jest. Gdzie takie? O, takie siatki. No. I jedziemy. Dobrze, zobaczcie. Jechaliśmy do tego tracku, tam gdzie się jedzie 7 mil na plaży. Wszyscy się cieszą, bo przeżyli te wyboje. Tak, zaczyna się nasza przygoda po plaży. O, nie wiem, jak nam tutaj to pójdzie. Zobaczcie. O matko, ale znalezisko. Stajemy, idziemy. Ale nigdy jeszcze nie widzieliśmy z tak bliska wieloryba, tylko troszkę szkoda, bo wyrzuciło zdechłego wieloryba. Zosia, nie za blisko. O matko. No szkoda, że muszę Wam to pokazać. Takiego wieloryba, który został wyrzucony już. Jego kres tutaj. O, widać, że on tutaj długo leży, ale jaki on jest ogromny. To jest po prostu ogromne. No. Zobaczcie. I tu jest ogon. Ale 14, 15, 16 metrów. 16 metrów tata zmierzył. Ale ogromny. Zobaczcie, jakie to są ogromne zwierzęta. Ogromne. Ale on jest jakiś taki dziwny, nie? No, bardzo dziwny. Nie wiadomo jak on leży. Nie śmierdzi. O, trochę śmierdzi. Trochę śmierdzi. Dobry na przynętę może, co? Fuj. Ble. A gdzie oko ma? Śmierdzi, śmierdzi. Fuj, fuj, fuj. Ale to było dla nas zaskoczenie. Taki wielki wieloryb wyrzucony na plaży. Jadąc wzdłuż oceanu z daleka zobaczyliśmy coś czarnego. Z początku myśleliśmy, że to stóp traw morskich, ale potem okazało się, że jest to 16-metrowy kaszalot. Dowiedzieliśmy się, że wody oceanu wyrzuciły go na brzeg w połowie czerwca. Jego szacunkowa waga to 45 ton. Prawdopodobną przyczyną śmierci, określoną na podstawie śladu, jest zderzenie z dużym statkiem. Muzeum Australii Południowej wycięło dolną szczękę, aby spróbować dokładniej oszacować przyczynę jego śmierci. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie usunięto jego ciała, a pozostawiono je, aby naturalnie się rozłożyło. A to dlatego, że był on zbyt ciężki, aby go przetransportować. Jest to teren parku narodowego z wąskimi, piaszczystymi szlakami, więc postanowiono, że zostawienie go będzie najlepszą opcją.
Oczywiście ogłoszono, aby nie pływać w okolicy wieloryba, ponieważ przyciąga on niezliczone ilości rekinów, których w tym regionie nie brakuje. Ale nami rzucało. Samochód się zmęczył i my chyba też, co? Mięśnie wszystkie pracowały. Teraz spokój. Na razie trochę relaksu. Jedziemy do następnego punktu. Chciały, przygotuj się, bo zaraz schodzę nam na ten. Jest. Jeden. Jesteśmy w Morgan's Landing. Zapalniczka. Wzięliśmy wszystkie rzeczy. No. Idziemy teraz na plażę. Rozstawić się. Zjemy nudle. Ktoś tam chyba na plaży jeździ. O, kangury kupię. No. Nieś dobrze to krzesełko, Zosiu. Każdy coś ma. Skrana ekipa. Jakiś jedzie I idziemy. i próbuje sobie pojeździć szybko. Tutaj wieje troszeczkę. Tam w lasku. Na słoneczku, na słoneczku. Co tutaj? Panowie. Dobrze. No dobra. Robimy obóz. Patrzcie, jak się bawią. Wow, o kurde, ten to jest żywiec. My to jesteśmy jeszcze takie laiki, nie? Ale spokojnie. Dałeś go? Tak. Tam mają bilet. Robimy nudle. Nudle już się zrobiły i jemy. Przydział jest, jak w wojsku, każdy dostaje. Mijak ręk. Tak. I jedziemy, bo musimy zdążyć, bo zobaczcie, idzie zachód słońca już. A o zachodzie słońca, no, staje się bardzo ciekawy taki powrót, zwłaszcza przez takie parki narodowe, gdzie jest bardzo dużo kangurów. Już idę, a Emu ogólnie jest ciemno, można ugrząść gdzieś w piaskach, także trzymajcie za nas kciuki. Ale zobaczcie, jaka woda. Normalnie. One mamy Wow. Trzęsie was troszeczkę? Zobacz, on tu przejechał, nawet się nie zakopał. O matko. Niedźwiedzia. Szybka akcja, proszę Państwa, pojechaliśmy i zobaczyliśmy wielką ławicę. Ławicę ryb. Nie wiadomo, co to jest, ale jest ich bardzo dużo. Może wejdę zaraz na samochód i może uda mi się coś zobaczyć. Wow, trochę ślisko. Zobaczcie, co to w ogóle jest. Jest to samo, co ja? Co to jest? To wypływa, zobacz, to jest takie duże. A może to jest jakiś wieloryb albo coś? I to są chyba ale wyglądało jak ławica. Dziewczyny weszły na wydmy. Przyjechaliśmy do naszego domku i idziemy teraz na naszą plażę.
tutaj koło domku i zrobimy ognisko pożegnalne. Bo dzisiaj już jest nasza ostatnia nocka. Więc robimy ognisko z kiełbaskami. Widzicie? Muszą tutaj... Co ty robi? No jak? Przygotowujemy ognisko, prawda? Musimy połupać takie cienkie, żeby się zapaliły. No. Dziewczyny siedzą. Chłopaki jeszcze dokładają do ognia. Zaraz wyjmiemy kiełbachy. Wyjmiemy kiebachy. Odtańczymy taniec. Koniec ognia. Bardzo ładnie. No. I tak widzicie, takie mamy zakończenie dnia. Mamy tutaj kijek wielofunkcyjny, wielokiełbaskowy. Proszę bardzo, na jednym umieścimy, zobaczymy, 3. Dziewczyny, będziecie jadły kiełbaskę? Tak? Dobra. Ja zjadłam grzankę. To zrobimy 4 kiełbaski na jednym. 4 kiełbaski na jednym ogniu. Super. Widzicie? Taki patent mamy? Rodzinny kijek. Cieplutko. Są takie kiłkowe widły. O, proszę bardzo. Ale będzie się palił kijek pięknie. Jest? No i proszę Państwa, Wędzimy. daj jakieś mi piweczku. Możemy zaczynać. Tak to już jest, że wszystko co dobre szybko się kończy. Wspaniale było móc podziwiać te wszystkie piękne zakątki z dala od miejskiego gwaru. Nasz czas w Coffin Bay dobiegł końca. A to oznacza tylko jedno. Witajcie kolejne przygody. Także serdecznie Wam wszystkim dziękuję za śledzenie naszych wypraw. Mam nadzieję, że południowa Australia Wam się podoba i obiecuję zabierać Was wszędzie tam, gdzie nas koła podniosą. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!